W dzieciństwie często zasypiałam do dźwięku maszyny do szycia. Moja mama jest krawcową. Dla mnie naturalne było towarzyszenie jej, kiedy pracuję. Tylko nie uczyłam się szyć. Raczej odrabiałam lekcje przy niej albo po prostu siedziałam, rysowałam. Uczyłam się, ale do szkoły. Teraz po tylu latach nadal widzę jej ruchy w swoich ruchach. To jak układa materiał, to jak wbija szpilki. To jest jak druga natura. Pewnego dnia wstałam i poczułam, że będę szyć. Moja szefowa w ówczesnej pracy miała na zbyciu jedną maszynę, więc to było dla mnie naturalne, że ta maszyna jest przeznaczona dla mnie. Maszynę oddałam w ręce ekspertki, mojej mamy. Ona ją przygotowała, dokupiła brakujące elementy i z całym wyposażeniem oraz pierwszą lekcją oddała mi. Tą lekcją było obszywanie ścierek. Moja ekscytacja z szycia była tak duża, że potrzebowałam się dzielić tym na social mediach. I kto by pomyślał, że moi znajomi chcą ode mnie kupować ścierki. Wtedy też moja koleżanka zaproponowała, że może bym uszyła scrunchies. Scrunchies? Co to są scrunchies? To są gumki obszywane materiałem. Pomysł mi się bardzo spodobał. Poszłam kupić pierwsze materiały, ale już wtedy czułam, że coś jest nie tak. Jakąś niewygodę. Dlaczego mam kupować materiał na coś tak małego? Wraz z całym wyposażeniem maszyny mama dała mi mnóstwo skrawków materiału. I tam znalazłam srebrny materiał. Był zbyt mały, żeby stworzyć z niego coś innego, ale na scrunchie nadawał się idealnie. I tak powstała pierwsza gumka z recyklingu. I to było dla mnie bardzo naturalne. Tworzyć scrunchie ze zużytych ubrań i skrawków materiałów, których już nikt nie potrzebuje. Skoro mogę robić scrunchie ze skrawków materiałów, to mogę też robić scrunchie z ubrań. I tu pojawia się mój kombinezon, bardzo dla mnie ważny. Byłam w nim na ślubie u swojej przyjaciółki. Na tym też ślubie poznałam swojego partnera, Adama. Więc kiedy kombinezon zaczął się niszczyć, miał tłuste plamy, naturalnym było przedłużenie jego życia w postaci scrunchie, którą mogę nosić na co dzień. I tak powstały cynamonki. Kiedy podzieliłam się historią swojego kombinezonu na social mediach, okazało się, że nie tylko do mnie przemawia taki sposób zachowywania wspomnień. Napisała do mnie koleżanka, która miała sukienkę po swojej zmarłej mamie. Chciała zachować wspomnienie o swojej mamie w postaci scrunchies. Nie lubię, gdy się marnuje. Gdy wpadłam na pomysł, że mogę tworzyć scrunchie z starych ubrań, to było dla mnie objawienie. Jest to też zgodne z filozofią mojego życia, bo na co dzień staram się wybierać rozwiązania dobre dla planety. Jeżdżę rowerem, ubieram się w second handach, segreguję odpady, nie jem mięsa. Szycie scrunchie sprawia mi bardzo dużą radość. Jest to taka moja swoista medytacja, kiedy mogę robić. Moje myśli i chaos w głowie się wycisza i też odpoczywam. Gdy robię scrunchie, wszystko się zgadza. Dla mnie, dla planety, dla innych ludzi. Czuję, że robię dobrze.